Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa GLC 63 AMG. W zasadzie to pełna i poprawna nazwa to Mercedes AMG GLC 63 SI Performance. I to e-performance jest w tym aucie kluczowe, bowiem oznacza hybrydę i kosmiczną wręcz moc. Ale pozwolicie, że do silnika i mocy jeszcze wrócę. Porozmawiajmy teraz o wyglądzie. O wyglądzie, który robi wrażenie, zwłaszcza w takiej konfiguracji, czyli mamy matowy, ciemny lakier i czarne koło, które skrywa potężne hamulce z czerwonymi zaciskami. Do tego liczne lotki, dodatki, poszerzenia i 4 końcówki wydechu. Już zwykłe GLC jest ładnym autem, ale w odmianie takiej prawdziwej AMG, moim zdaniem wygląda jeszcze lepiej i to jeden z najładniejszych SUV-ów na rynku. Nie byłbym jednak sobą, gdybym lekko nie ponarzekał. Na przykład na te atrapy. Albo na felgi, które mają świetny wzór, ale mają też atrapę śruby centralnej. Tak, to jest plastikowa zaślepka, a pod spodem są zwykłe śruby. Niektórzy też narzekają na wydech, gdzie te duże rury to element zderzaka, a dopiero pod spodem są dwie zwykłe, prawdziwe rury. No cóż, tak w AMG jest od bardzo dawna i to mnie aż tak nie razi. W takim razie pora na bagażnik. Ten niestety w wersji AMG jest mniejszy niż w zwykłych odmianach i ma tylko 470 litrów, czyli o 150 litrów mniej niż cywilne odmiany. To oczywiście pokłosie hybrydy, która część swojej elektroniki ma właśnie w bagażniku. Dlatego też nie ma tutaj drugiego dna, a my mamy tylko taki mały schowek na zestaw naprawczy, klucze i jakieś drobiazgi. Są też kable, które zajmują sporo bagażnika, ale ich raczej się nie wozi. W bagażniku znalazłem też boczne przegródki, mocowanie do pasów czy tam siatek, są haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę i z tego poziomu położymy tylną kanapę. A po złożeniu mamy niemal idealnie płaską powierzchnię. Wskakujemy więc na tył. Tutaj jak widzicie bez problemu się mieszczę i mam jeszcze trochę miejsca zarówno na nogi, jak i na głowę, a mam 186 cm wzrostu. Szkoda tylko, że kanapa nie jest przesuwna i nie ma regulacji oparcia, bo wtedy można by było nieco zwiększyć ten nie za duży bagażnik. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje, oddzielną strefę klimatyzacji, złącza, są gazetowniki czy duży szklany dach nad nami. Skakujemy więc naprzód, gdzie witają nas ładne fotele, które niestety nieco brzydko marszczą się pod tyłkiem. Są też brudne, ale to po prostu wymaga porządnego czyszczenia, ale tak układająca się skóra nie wygląda dobrze, a auto ma 24 000 km przebiegu. Sam fotel jest jednak bardzo wygodny, nieźle trzyma na zakrętach i nie jest też za twardy w trasie. Wszystko, jak widzicie, jest regulowane elektrycznie. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą. Tutaj mamy już taką klasykę u Mercedesa, czyli 2 tablety, bardzo mało fizycznych przycisków i dużo błyszczącego się plastiku. Wygląda to wszystko bardzo nowocześnie, ale też balansuje na takiej granicy pomiędzy kiczem a nowoczesnością. Zwłaszcza w nocy, kiedy możemy włączyć dyskotekę, czyli pełne podświetlenie i to w różnych kolorkach. To oczywiście można wyłączyć albo zgasić, więc wcale z tym nie trzeba jeździć. Sam układ jest niezły, bo nie ma tej strażącego tabletu na górze, tylko jest w miarę ładnie na środku przyczepiony. Sam tablet działa naprawdę szybko i ma naprawdę ładne grafiki. Obsługujemy go palcem po ekranie albo z tych płytek na kierownicy lub możemy sobie z nim porozmawiać. Hej Mercedes, Słucham. włącz katapultę. Okej, uruchamiam fotel katapultowy za 10, 9, 8. Nie tylko żartuję. Oczywiście komendy głosowe to bajer i zazwyczaj szybciej zrobimy wszystko klikając po ekranie, ale głosowo przynajmniej nie odrywamy wzroku od drogi, a to jest ważne. A tu wszystko jest na ekranie, niestety łącznie z klimatyzacją.
Szkoda też, że te przyciski na kierownicy są na takich dotykowych płytkach i działają one źle, albo są za czułe, albo są za mało czułe i ciężko je wyczuć. Tu powinny być fizyczne przyciski. Klasycznie też, jak to w nowych AMG, na kierownicy mamy dodatkowe przyciski do opcji AMG, czyli do trybów jazdy i do masy różnych ustawień. To lubię, bo można szybko zmienić charakter Mercedesa, jak i ustawić je pod siebie. Czyli możemy tutaj na przykład zmienić, co się będzie wyświetlało i w jakiej kolejności. A jest tego naprawdę mnóstwo. Zresztą Mercedes ma bardzo fajne i rozbudowane aplikacje do mierzenia przyspieszenia czy mierzenia czasu na torze, to lubię. Nie lubię za to jakości tych pokręteł, bo ta jest słaba. No właśnie, to sprawdźmy pozostałe materiały i spasowanie. Niestety, materiały skrzypią i aż przykro się na to patrzy i słucha, bo obejrzyjcie sobie mój poprzedni test, gdzie testowałem chińskie MG-HS i tam spasowanie było lepsze, a to auto kosztuje 4 razy tyle. Ogromna szkoda. Ba, widzieliście kluczyk? Schodzi z niego najważniejszy napis, czyli ten napis AMG. Chociaż to podobno jest wymieniane za darmo, no ale to i tak ogromna wpadka jakościowa. A propos wpadek, to zaraz zajrzymy pod maskę, ale zanim to jeszcze sprawdźmy schowki. A pod maską ogromna zmiana i to jest to, co definiuje ten samochód. Poprzednia generacja GLC 6.3 AMG miała podwójnie doładowane 4-litrowe V8, które generowało 510 koni i 700 Nm. Nowa, testowana przeze mnie generacja ma nieco mniejszy silnik, bo teraz mamy 2 litry, 4 cylindry turbo, które generuje 476 koni. Tak, zgadza się, 2 litry i 476 koni, tym samym jest to najmocniejszy 2-litrowy silnik na świecie. Oczywiście mówimy o seryjnych autach obecnie produkowanych. Ale to nie koniec, bowiem razem z tą spalinówką mamy układ hybrydowy, który dzięki silnikom elektrycznym daje dodatkowe 204 konie, czyli łącznie jest 680 koni. Tak jest, 680 koni. I tak to wszystko brzmi. Przepraszam, pamiętaj o telefonie. No brzmi jak 4 cylindry, nic specjalnego, zwłaszcza w porównaniu do V8 poprzednika. Zresztą wydech też bardzo przeciętnie brzmi, żeby nie powiedzieć słabo.
coś tam tak lekko i basowo dudni, ale jest to mocno sztuczne i naciągane. Chociaż nie. Sztuczne to jest w kabinie, gdzie jest tak fatalny syntezator dźwięków, że jedyne czego się chce, to go wyłączyć. No jest koszmarny. No dobra, może i auto ma 4 cylindry mniej i brzmi dużo gorzej niż poprzednik, ale przynajmniej ma lepsze osiągi. Sprawdźmy więc przyspieszenie, które powinno wynieść katalogowo 3,5 sekundy. Dodam, że poprzednik potrzebował 3,8 sekundy. Pora to sprawdzić. Wynik nowego GLC to 3,7 sekundy, lepiej się nie dało, bo auto gubiło trakcję. Niestety, jak widzieliście na nagraniach, nie miałem szczęścia do pogody i zawsze było delikatnie mokro. Na suchym jestem pewien, że 3,5 sekundy jest do zrobienia, więc jest kosmicznie szybko. Gorzej jest później. Otóż jakbyśmy robili start od 0 do 200 km na godzinę, to wtedy czas do setki to jest to 3,5 czy tam 3,7 sekundy, a czas od 100 do 200 to jest już 10 sekund. Mówię już, bo poprzednik potrzebował 9,6 sekundy, czyli w rezultacie od 0 do 200 był szybszy. Zgadza się, ale tylko z miejsca. Tutaj niestety wchodzi wyższa matematyka, czy tam technologia i nowe GLC jest szybsze, ale z rolki. I jak jedziemy przykładowo tam 50 czy 70 na godzinę, wklepiemy maksymalnie gaz, to wtedy czas od 100 do 200 to 8,4 sekundy. 1,5 sekundy szybciej niż z miejsca i ponad sekundę szybciej niż poprzednik, a to już jest przepaść. Skąd taka różnica? Ano z pracy układu hybrydowego, który dodaje nam dodatkową moc, ale nie na tak długo i boost startując z miejsca kończy się około 180-170 km na godzinę i potem już moc spada. O ile spada, niestety tego nie wiem, ale dość dużo patrząc po czasach. Oczywiście ten boost szybko się ładuje, tak samo jak i sama hybryda, która przy agresywnej jeździe sama się doładowuje. Zresztą pojemność baterii jest mikroskopijna, jak na hybrydy typu plug-in i wynosi ona 4,8 kWh. Bardzo mało i oznacza to zrobienie około 13 km na samym prądzie w teorii, a w praktyce nie zrobimy nawet 10. Mało. Ale da się osiągnąć też niemal 140 km na godzinę na samym prądzie i zmierzyłem też takie przyspieszenie od 0 do 100 na samym prądzie. Czas to 11,4 sekundy, więc całkiem żwawo. Zmierzyłem też auto w najwolniejszym, ale hybrydowym trybie i bez procedury startu. I wtedy wynik to 4,5 sekundy. Bardzo, bardzo szybko. Nowy GLC 6.3 AMG jest bardzo, ale to bardzo szybkim samochodem, wręcz jak nasuwa, to aż się nie chce wierzyć, jak jest szybko. Jak szybko i jak bez emocji wszystko się dzieje. Niestety, nowe GLC AMG jest komputerowe i kompletnie wyprane z emocji, poza tą towarzyszącą, jak słyszymy, syntezator dźwięku. Czujemy się, jakbyśmy grali w grę komputerową i to niestety nie symulator typu Assetto Corsa, tylko bliżej mu do Need for Speeda. Auto jest szybkie, zaskakująco zwrotne i nawet pozwala na zarzucanie tyłkiem, ale to nadal nie jest to. Od AMG oczekuje się wściekłości i brutalności, a tutaj tego nie ma. To jest komputer na kołach, naszpikowany mnóstwem systemów, ale i też niestety bez porządnego serca. I to małe serce wcale nie oznacza małego spalania. W mieście, jak jeździłem normalnie, to miałem wyniki i po 15 litrów, a czasem i więcej. Jak się super postarałem, to miałem okolice 12-13 litrów. Na trasie przy 120 mamy około 10,5 litra, a przy 140 dorzucamy już kolejne 2 litry, czyli okolice 12,5-13 litrów. Ja nie chcę nic mówić, ale przy 140 Jeep SRT zużywał 14 litrów, a tam było 6,4 V8, a nie 2.0 rzędowa czwórka. Bak paliwa w Mercedesie ma 65 litrów. To, co jest też oczywiście dużym problemem w nowym GLC, to waga.
Masa tego auta to minimum 2235 kg. Tak, ponad 2,2 tony, a poprzednik z V8 ważył około 200 kg mniej. Cały problem jest oczywiście w hybrydzie, bateriach i całym tym osprzęcie, który waży dodatkowe 335 kg, bowiem jest w ofercie GLC 43 AMG, który ma ten sam silnik spalinowy, też 2.0 rzędowa czwórka, ale bez hybrydy i jego waga to 1900 kg. Nowe GLC AMG to gruba z nadwagą, chociaż muszę przyznać, że dobrze to ukrywa. Tylna oś skrętna, komputer, który idealnie, wręcz chirurgicznie dozuje momentem na każde koło, świetne zestrojone zawieszenie, no nie czuć, że to jest aż taka ciężarówka. Ale widać to po danych technicznych i przy chociażby uciągu przyczepy, bo ten 6.3 AMG może pociągnąć 1800 kg, a zwykłe GLC 2400. Chociaż tutaj dodam, że wersja 43 AMG też ma tylko 1800 na haku. Nie mówiłem jeszcze nic o komforcie podróżowania, a ten jest naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście to jest obniżony i usztywniony SUV na małym profilu opony, ale i tak jest nieźle. Twardo, ale nie jest to deska. Nie ma tu pneumatyki, ale jest adaptacyjne zawieszenie, a w opcji jest jeszcze funkcja z aktywnymi stabilizatorami, żeby zniwelować przechyły. Chociaż lepszą opcją byłyby ceramiczne hamulce, które kosztują dodatkowo 24 000 zł, ale jak jeździmy tak ciężkim autem, to mogą się przydać. Ja ich nie miałem i nie czułem, że ich potrzebuję, ale też nie jeździłem tym autem ciągle i aż tak agresywnie, więc aż takiej potrzeby nie było. Jedna rzecz mnie za to zdziwiła, to aktywny asystent odległości, który działa wraz z tempomatem i w tym samochodzie on nie działał, bo nie był dokupiony. I mamy taki komunikat, że może on działać, ale dopiero jak go dokupimy. A przecież przyciski do jego obsługi już są, więc ten asystent jest na pokładzie, tylko nie jest uruchomiony, trzeba to dokupić. Moim zdaniem to jest jawne okradanie klienta, bo kupujemy samochód z tą funkcją, ale nie włączoną. Straszne i niestety to u konkurencji również się już zdarza. No dobra, to pora na cennik. Podstawowy Mercedes AMG 6.3 kosztuje minimum 577 000 zł, a testowany egzemplarz kosztował 656 000 zł. Jeśli popatrzymy na konkurencję, to obecnie są tylko dwa samochody: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio oraz Jaguar F-Pace SVR. BMW w najnowszym wcieleniu X3 jeszcze nie pokazało wersji M i w sumie nie wiadomo czy będzie, a nowy Macan jest już tylko elektryczny. Alfa Romeo ma silnik 2,9 litra V6 biturbo o mocy 510 koni i startuje od 520 000 zł. Natomiast Jaguar ma V8 5 litrów na kompresorze i startuje od 640 000 zł. Czyli Mercedes jest tak w połowie ceny pomiędzy Alfą i Jaguarem, ale to i tak mnie dziwi. Dziwi, bo przecież tu jest hybryda i to plug-in, która ma obniżoną akcyzę do 1,5 albo i do 0%, podczas gdy konkurencja ma 9 albo i 18%. A mimo wszystko Mercedes jest drogi. Jest drogi, bo nowy Mercedes GLC 6.3 AMG to absolutny szczyt techniki Mercedesa. Auto naszpikowane taką ilością bajerów, świecidełek i rozwiązań, że jest sposób je wszystkie wyliczyć. Do tego świetnie wygląda, jest piekielnie szybki, najszybszy w swojej klasie i ma napęd na 4 koła. Po takim podsumowaniu wydaje się to idealny sportowy SUV, a jednak tak nie jest. I ja bym jeszcze przeżył słabe materiały, czy tam spasowanie, mały bagażnik i wysoką cenę. Ale zrezygnowanie z V8, wrzucenie tutaj 2 litrów i hybrydy, zwiększenie masy oraz komputeryzacja tego samochodu to moim zdaniem jeden z największych błędów Mercedesa w ostatnich latach i dotyczy to zarówno GLC, jak i nowej klasy C63 AMG. Cała ta elektryfikacja nie dość, że wykastrowała auto z dźwięku i dodatkowo bezsensownie dodała syntezator w kabinie, od którego boli głowa, to jeszcze auto jest teraz grubasem, który ma ponad 300 kg nadwagi i zabiła emocje. Co z tego, że auto jest szybkie, jak czujemy się jak w grze komputerowej. Na domiar złego, osiągi wcale nie są aż tak dużo lepsze jak z V8, podobnie jak i spalanie. Gdyby tutaj chociaż wrzucić 3-litrówkę, V6 czy rzędową 6, to myślę, że nie byłoby tylu narzekań od dziennikarzy i od fanów Mercedesa. Ale niestety, jest tutaj 2 litry i jest tutaj ta nieszczęsna hybryda. Tu jak już bym był zmuszony kupić GLC AMG, to wolałbym wersję 43 AMG z tym samym silnikiem, ale bez hybrydy plug-in, czyli auto jest o 300 kg lżejsze, ma 421 koni oraz robi setkę w 4,8 sekundy, czyli nadal szybko. No i kosztuje 404 000 zł, czyli 173 000 zł taniej niż wersja 6.3 AMG.
Chociaż tutaj znowu za BMW X3 M50i zapłacimy 40 000 złotych mniej, bo 360 000, a auto jest szybsze i ma 3-litrowy 6-cylindrowy silnik, a nie 2 litry i 4 cylindry. Oj, coś czuję, że mało kto kupi odmianę 6.3 AMG, tak samo jak i 4.3 AMG i wcale mnie to nie dziwi. I tym pięknym akcentem kończymy rok 2024. Życzę Wam, żeby kolejny 2025 był jeszcze lepszy i do zobaczenia za rok. Szczęśliwego nowego roku. Cześć!